kolejny odcinek cyklu Co robią geografowie, organizowany przez Oddział Olimpijski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. A z nami jest dzisiaj Krzysztof Kozłowski, który co prawda z wykształcenia geografem nie jest, ale zajmuje się tym, czym zajmują się geografowie. Krzysztof jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Holenderskiego Uniwersytetu Wageningen, gdzie kończył studia w zakresie systemów informacji geograficznej i teledetekcji, a obecnie jest dyrektorem sektora administracji samorządowej w firmie Esri Polska. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Krzysztofie, pracujesz w biznesie, można powiedzieć, ale biznesie, który dostarcza rozwiązania oparte o badania naukowe. Pracujesz głównie z sektorem samorządowym. Po co w sektorze samorządowym, czyli pewnie głównie w gminach, systemy informacji geograficznej? Mam tą przyjemność, że od ponad 12 lat pracuję z administracją samorządową. Administracja samorządowa jest o tyle ciekawym fragmentem gospodarki, fragmentem rynku, można powiedzieć, że zajmuje się wszystkim tym, albo większością tym, czego zajmują się inne gałęzie naszej gospodarki. Czyli mamy zarówno zieleń miejską, mamy swego rodzaju bezpieczeństwo, mamy transport, mamy planowanie przestrzenne, czyli administracja samorządowa zbiera w tej naszej małej ojczyźnie wszystko to, co jest też na większą skalę, w skali kraju na przykład, tak? Podzielone na przykład na kolejne inne sektory. I to zastosowanie systemu informacji geograficznej jest bardzo różnorodne. Jak Instytut Gartnera i też inne instytuty zbadał, minimum 80% decyzji, które podejmujemy zarówno w gospodarce, jak i w życiu codziennym jest oparte na jakiejś przestrzeni, jakiejś lokalizacji. W samorządach wydaje mi się, że z mojego doświadczenia jest tego dużo więcej, bo zaczynając od planowania przestrzennego, gdzie zrobić nowe osiedle, od sieci wodociągowych, od transportu, od bezpieczeństwa, to wszystko ma oparcie o jakąś lokalizację, jakieś miejsce w przestrzeni. My najczęściej sobie wyobrażamy, że to jest tak, że w urzędach były kiedyś mapy papierowe, plany zagospodarowania przestrzennego to też były mapy na dużych arkuszach papieru sporządzone, a teraz po prostu zostały zdigitalizowane i można je oglądać na ekranie komputera, ale rozumiem, że GIS to coś więcej niż to. No, GIS to dużo więcej niż to. Tutaj mówimy o tak naprawdę kartograficznej reprezentacji danych przestrzennych, tak? To jest ta mapa, o której mówimy. Natomiast nadal zdarzają się miejsca, w których te papierowe mapy są wykorzystywane głównie wymuszone przez prawo, przez przepisy, które tak naprawdę nie nadążają w wielu wypadkach za informatyką i za informatyzacją, digitalizacją. Natomiast tak, digitalizujemy nasze zasoby samorządowe. Do czego te dane mogą wykorzystywane być? Oczywiście kartograficzna reprezentacja jest bardzo potrzebna, tak? Natomiast z tych danych, które posiadamy, albo z tych danych, których nawet nie wiemy, że posiadamy, możemy wyciągnąć masę wniosków i podejmować lepsze decyzje w oparciu właśnie o przestrzeń, o lokalizację. Możesz podać jakieś przykłady zastosowań, może nawet z ostatnich lat, kiedy zajmowałeś się wdrażaniem takich systemów w praktyce? No, jednym z takich przykładów może być na przykład rozrastanie się miast, tak? Czyli mamy proces suburbanizacji, który chociażby pod Warszawą jest bardzo widoczny. Możemy przede wszystkim śledzić ten proces, a też możemy przewidywać, gdzie ludzie będą się osiedlać, tak? Jeżeli ludzie będą się osiedlać, obowiązkiem gminy jest dostarczyć im wodę, dostarczyć im drogi, zapewnić transport jakiś miejski i w tym kierunku też możemy robić kolejne nasze plany, tak? Czyli jeżeli zobaczymy, że do naszej gminy sprowadzi się 1000 osób w najbliższym czasie, bo w poprzednich latach też sprowadziło się 1000 osób, to możemy przewidywać, że będą potrzebne wydatki inwestycyjne na infrastrukturę dla tych nowych mieszkańców, tak? Żeby nie powstawały osiedla w środku pola, do których nie ma dojazdu i nie ma na przykład sieci wodociągowej. A budowa tej infrastruktury trwa, więc trzeba wystarczająco wcześnie zaplanować, gdzie ona powinna powstać. Tak jest i oczywiście zaplanować budżet i zaplanować, czy gminie tak naprawdę się to opłaca, żeby robić osiedla w środku pola. No rozumiem, że to jest trochę tak, że przez długie lata też mieliśmy trochę problem z tym planowaniem, dlatego te żywiołowo wyrastające osiedla, za nimi nie zawsze nadążała infrastruktura. Rozumiem, że teraz GIS daje taką szansę, żeby to trochę opanować. Daje szansę, żeby opanować, żeby podejmować trafniejsze decyzje, tak? No bo te decyzje też powinny być nie tylko po stronie samorządowców, ale też po stronie osób kupujących, tak? No bo jeżeli chcemy kupić osiedle gdzieś właśnie w środku przysłowiowego pola, warto się zastanowić, czy ten dojazd w niedzielę jest dokładnie taki sam jak dojazd we wtorek i czy nie ugrzęźniemy gdzieś w korku. Warto też zwrócić uwagę na to, na co większość osób
czego nie bierze pod uwagę, to chociażby dane, które są ogólnie dostępne, czyli na przykład mapy powodziowe, mapy zagrożenia powodziowego. Ostatnio niestety ponownie jest to modny temat, nieładnie mówiąc, natomiast te wszystkie dane są ogólnie dostępne, chociażby na geoportalu krajowym. Możemy sprawdzić, czy nasz teren, nasza działka, którą chcemy kupić, jest w rejonie zagrożenia powodziowego. Także to jest bardzo istotna informacja. Tak? I takich informacji, które możemy ogólnie z ogólnodostępnych źródeł pobrać, dostać, zobaczyć, jest masę. Trzeba tylko z nich skorzystać. I rozumiem, że administracja samorządowa to jest też miejsce, w którym takie informacje się integruje, budując takie mapy, które mają wiele warstw informacyjnych, które pochodzą z różnych źródeł. Tak, powinno się integrować te dane, powinno się na podstawie tych danych wyciągać decyzje. Coraz częściej tak jest. Ta zmiana, którą ja widzę na przestrzeni ostatnich nastu lat współpracy z samorządami, przede wszystkim jest to, że samorządy coraz częściej starają się robić miejsca przyjazne mieszkańcom. Kiedyś nie było aż takiego trendu w tym kierunku. Teraz widzimy, że te miasta powinny odpowiadać na potrzeby mieszkańców, przede wszystkim być dla nich wygodne do mieszkania, przyjazne. W związku z tym też decyzje i zapytania, które samorządy do nas kierują, zmieniają się, tak? No bo wynika to trochę z wzrostu jakości życia przede wszystkim u nas, ale też chociażby ze zmian klimatycznych. Widzimy, że w miastach jest coraz cieplej, coraz trudniej miejscami jest żyć, jest coraz więcej ludzi, jest coraz większy ruch. Z drugiej strony na przykład transport miejski w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie w wielu miastach. Tak? Jeżeli na przykład mówimy o Warszawie, może ona być przykładem dla wielu miast europejskich, tak? Jak jest zorganizowany chociażby transport miejski. Tak? Kiedy mówisz o tym, że w miastach jest coraz cieplej, to rozumiem, że mówimy o zjawisku miejskiej wyspy ciepła i też o tym, że miasta coraz częściej próbują sobie z tym problemem jakoś zaradzić, czy dostosować się do niego. Opowiadałeś mi jeszcze przed naszą rozmową tutaj o tym, że pomagaliście, wspieraliście miasta w decydowaniu właśnie, gdzie powinna znaleźć się zieleń, żeby ten efekt redukcji miejskiej wyspy ciepła był najlepszy. Tak, znaczy wspieraliśmy i nadal się staramy się wspierać, bo system informacji geograficznej, analityka przestrzenna umożliwia wykrycie takich miejsc, gdzie na podstawie pomiaru wykrycie, gdzie te wyspy ciepła występują, predykcja takich wysp ciepła i też sposoby zapobiegania, tak? No bo możemy oczywiście zapobiegać tym wyspom ciepła poprzez dosadzenie zieleni, zrobienie jakichś oczek wodnych, które obniżają temperaturę, zielonych fasad i to wszystko ma wpływ na temperaturę, tak? I jak to w praktyce wygląda? Mierzenie i potem przetwarzanie tych danych, mógłbyś o tym opowiedzieć? Możemy zainstalować jakieś czujniki temperatury w tym wypadku, bo to nie musi być tylko wyspa ciepła, może być wyspa hałasu, mogą być jakieś takie miejsca, gdzie jest jakiś czynnik, który jest uciążliwy dla mieszkańców, tak? No w przypadku temperatury jest to dosyć łatwe, mierzymy temperaturę na różnych wysokościach, tak? No bo możemy to zmierzyć i przy ziemi wiadomo, że im wyżej ta temperatura się zmienia, nie zawsze spada, tak? Jeżeli chodzi o infrastrukturę miejską. To jest jeden element, robimy pomiar, na podstawie tych pomiarów ekstrapolujemy, jak ta temperatura powinna się zachowywać. Do tego dodajemy coś, co nazywamy modelem przewietrzenia miasta. Wiadomo, że jak mamy infrastrukturę zabudowaną w jakiś sposób, mamy budynki wyższe, niższe, węzie rozstawione szerzej, to wiatr, który przewiewa przez miasto, będzie różnie się zachowywał. W związku z tym będziemy mieli takie dysze, gdzie ten wiatr się kumuluje i mamy bardzo silne przepływy. Czasami pomiędzy wieżowcami jest ciężko chodzić, tak? W związku z tym możemy sobie zaplanować, w jaki sposób zmieniać budynki, gdzie dobudowywać kolejne jakieś elementy infrastruktury, które by zmieniały nam przepływy tych wiatrów. W związku z tym możemy sterować wiatrem w mieście. Takie działania już były dużo wcześniej. Jesteśmy w Warszawie niedaleko ulicy Chłodnej, która nazwę ma nieprzypadkowo, tak? To była ulica, która wychodziła na zachód Warszawy pomiędzy murami miejskimi, czy też wałami miejskimi i był tam bardzo duży wiatr zachodni, w związku z tym to była ulica Chłodna, tak? No właśnie, bo mówisz o tym, że możemy dzięki temu zaplanować, przetestować, gdzie nowe obiekty infrastruktury czy nowe budynki mogą powstać. Rozumiem, że to jest też taki poligon doświadczalny, że najpierw można ten budynek postawić w przestrzeni wirtualnej, Tak jest. zanim
wybuduje się go w przestrzeni realnej. Do tego służą modele miast. Wspominałeś o tym, że teraz technologia jakby pozwala kreować coś, co się nazywa cyfrowym bliźniakiem miasta. Mógłbyś opowiedzieć o tym trochę więcej? To jeszcze wracając do tej Wyspy Ciepła, oprócz tego, że możemy sobie sterować na przykład tymi przepływami powietrza, tak, przepływami wiatru, możemy też oceniać, jaki jest wpływ tego budynku na okolice, tak? To znaczy, ilu mieszkańców nam dojedzie, czy mieszkańcy muszą dojechać. To jest jakby taki dodatkowy, społeczny jakby aspekt. Natomiast możemy też zobaczyć, jak na takie najprostsze elementy wpływa, czyli na przykład zacienienie. Możemy zobaczyć, że w okolicznych budynkach wzrośnie zacienienie na przykład od godziny 12 do 16. Kto może być potencjalnie niezadowolony? I kto może być potencjalnie niezadowolony? Przykładem jest jeden z hoteli w Warszawie, gdzie te analizy wymusiły wybudowanie takiej przestrzeni pod kilkoma piętrami budynku hotelu, które umożliwia właśnie nasłonecznienie lepsze innych budynków w okolicy. To jest jeden aspekt. Jeżeli chodzi o cyfrowego bliźniaka, to aktualnie w Polsce i w Europie jesteśmy na takim etapie, że odwzorowujemy miasta w modelu trójwymiarowym, dwójpółwymiarowym, tak? Czasami jest to model tylko powierzchniowy, czasami również podpowierzchniowy. Co znaczy dwójpółwymiarowy? Bo to nie mamy głębokości, tak można powiedzieć, tak? Czyli mamy odwzorowanie infrastruktury naziemnej, infrastruktury podziemnej, no bo są sieci różnego rodzaju wodociągowe, gazociągi. Mamy też taką infrastrukturę jak zieleń, bo zieleń też jest swojego rodzaju infrastrukturą, ponieważ w jakiś sposób oddziałuje na przykład na wodociąg, czy też gazociąg, co jest bardziej istotne. No i budujemy takie modele i to jest według różnych klasyfikacji tak zwany drugi poziom cyfrowego bliźniaka. W kolejnych poziomach założenie jest takie, że ten cyfrowy bliźniak będzie miał jakieś czujniki na przykład w mieście, które będą pokazywały zmiany, czyli na przykład czujniki temperatury, czujniki jakości powietrza, czujniki wysokości wody, przepływu w sieci kanalizacyjnej chociażby. No i takim najwyższym poziomem jest, chyba 6, jest to, że ten bliźniak będzie sam się uczył. To znaczy na podstawie zmian w mieście w danym momencie będzie sterował różnymi elementami, czy na przykład zasuwami w kanalizacji, czy jakimś ruchem drogowym będzie sterował. Czyli jeżeli na przykład pojawi się ulewny deszcz, to pomoże zareagować trochę, można powiedzieć, zdalnie na takie nagły wzrost ilości wody. Takie jest założenie. W niektórych miejscach już takie próby są. Natomiast to jest wszystko jakby zależne od tego, czy będziemy umieli wykorzystać dane, które mamy, czy stworzyć dane, których być może nie mamy albo nie wiemy, że je mamy. Kolejną rzeczą jest to, że mamy masę danych, których jeszcze chyba nie umiemy wykorzystać, a tak naprawdę to, co jest najbardziej interesujące w mojej pracy, to jest to uczenie się od tak naprawdę naszych samorządowców, naszych partnerów, którzy odnajdują nowe zastosowania systemu informacji geograficznej i danych, które posiadają, tak? Bo to oczywiście my staramy się pokazywać, jak to wygląda w innych miejscach, w Europie, na świecie, w Azji, natomiast masę pomysłów przychodzi do nas bezpośrednio od klientów. No bo jest też tak, że współcześnie miasta generują bardzo dużo danych, tak? Tak. My bardzo dużo z tych czujników odbieramy, ale nie zawsze to jest przetwarzane po to, żeby koniecznie podejmować lepsze decyzje, prognozować. Rozumiem, że to jest teraz taki kierunek rozwoju, ale powiedz mi, czy polskie miasta mają rzeczywiście w praktyce takich cyfrowych bliźniaków, czy to już jest technologia, którą się wykorzystuje w tej chwili? Odwzorowanie przestrzeni, tak. Natomiast, i to nie tylko chodzi o polskie miasta, większość Europy wygląda w taki sposób, że w większości jest to odwzorowanie. Są miasta, które w jakiś sposób analizują zależności pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury miejskiej, jeżeli tak można powiedzieć. Na przykład w mieście Rotterdam analizy są prowadzone w taki sposób, że drzewa nie są sadzone na przykład w tych miejscach, gdzie przechodzi sieć gazownicza czy sieć wodociągowa, czyli wpływ infrastruktury podziemnej na to, jak wygląda infrastruktura zielona, powiedziałbym, na powierzchni, tak? Oczywiście też takie miasta jak Rotterdam przygotowują się chociażby do zmian klimatycznych, tak? Wiadomo, że jeżeli trend się nie zmienia, nic na to nie wskazuje, to poziom wód w morzach i oceanach będzie rósł. W związku z tym, na przykład w mieście Rotterdam, wszelkie nowe budowle, które są w oddziaływaniu morza, czy też innych wód, są posadowione na jakiejś wysokości powyżej aktualnego terenu, tak, żeby jakby nie było... Żeby był bezpieczny zapas. Żeby był bezpieczny bufor jakby tego
na wypadek poniesienia się poziomu wód. A jesteśmy daleko od wykorzystania sztucznej inteligencji do tego, żeby te cyfrowe bliźniaki nie tylko odwzorowywały, ale też uczyły się? Nie jesteśmy daleko, natomiast sztuczna inteligencja będzie działała w taki sposób, jaki ją nauczymy, tak? Kiedyś nadal wykorzystujemy uczenie maszynowe, sieci neuronowe i to jakby to działa. Sztuczna inteligencja będzie tak działała, jakimi danymi będzie zasilona. W związku z tym bardzo istotne jest, żeby te analizy, które będą przeprowadzane przy użyciu sztucznej inteligencji, były w jakiś sposób znane. To znaczy, żeby nie było... Firma, w której pracuję, na przykład na tyle stara się odpowiadać za wyniki analiz, które przy użyciu naszego oprogramowania, naszej platformy można wykonać, że bardzo pilnujemy tego, żeby te wyniki i algorytmy, które są tam zaszyte, były znane nam. To znaczy, żebyśmy mieli wpływ na wynik i też, żeby ten wynik był prawidłowy, zgodny z tym, co było założone. Ale tak, sztuczna inteligencja niewątpliwie jest jakimś kierunkiem rozwoju. Mhm. Mówisz głównie o zastosowaniach systemów informacji geograficznej w takiej przestrzeni miejskiej, gęsto zabudowanej, też takiej wyposażonej w infrastrukturę. Ale czy to jest domena tylko miast? Czy to jest wykorzystywane również na terenach wiejskich albo w takich skalach przestrzennych większych do planowania regionalnego, powiedzmy? Jest wykorzystywane wszędzie tak naprawdę, tak? No bo zarówno w parkach narodowych, tak, chociażby w Tatrzańskim Parku Narodowym do liczenia kozic, które są symbolem Tatrzańskiego Parku Narodowego i zmian w ich populacji, poprzez modele hydrauliczne, modele hydrologiczne do planowania, do zapobiegania powodziom. Rolnictwo też jest bardzo dużym klientem, który wykorzystuje do planowania upraw, planowania nawożenia i tak dalej, a kończąc na zmianach klimatycznych. Zmiany klimatyczne, firma ESRI współpracuje z NOAA i z innymi instytucjami związanymi ze zmianami klimatu i meteorologią. I tych zastosowań jest naprawdę wiele, tak? Mhm. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na samorządach. Więc jakby widać wyraźnie, że to jest też taki kierunek, w którym wiele samorządów zmierza. Jak byś zidentyfikował przeszkody rozwoju tej technologii? Jakby co sprawia, że adaptujemy ją, nie wiem, wolniej niż moglibyśmy? Myślę, że najważniejsze to jest nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi departamentami wewnątrz, chociażby mojej branży, czyli wewnątrz samorządu. To, do czego my dążymy, to dążymy do tego, żeby dane przestrzenne były takim wspólnym miejscem do podejmowania decyzji w oparciu o dane. Jeżeli wszystkie departamenty albo większość departamentu urzędu miasta, urzędu gminy, urzędu marszałkowskiego korzystała z jednej wspólnej bazy danych i opiera się o tych samych danych do podejmowania decyzji, wtedy sukces przychodzi dużo łatwiej. Czyli najważniejsza jest współpraca, a z drugiej strony tak naprawdę to, co nas ogranicza, jeżeli chodzi o rozwój systemów informacji geograficznej, to jest wyobraźnia. Ja nie sądzę, że są takie tematy, których nie dałoby się w tym momencie zrobić, na przykład z powodu braku danych. Jeżeli jakichś danych jeszcze nie mamy, to jesteśmy w stanie je wytworzyć, pozyskać cokolwiek. Natomiast to, czego często się widzimy, że nasi klienci trochę się obawiają, to jest, jeżeli ma jakiś pomysł, to ten pomysł wydaje im się nierealizowalny. I ty często ich uświadamiasz, staramy że się to wcale nie jest staramy tak. się zachęcać, żeby pytali po prostu, czy coś takiego da się zrobić, bo w wielu wypadkach z punktu widzenia osoby pracującej w systemach informacji geograficznej to jest banalnie proste. A dla osoby, która jest laikiem w tym temacie, może się wydawać niewykonalne. Tak? Oczywiście, tak jak mówię, główną przeszkodą jest posiadanie i nieposiadanie danych. Czasami osoby pracujące w jednym departamencie urzędu miasta nie są świadome, że na przykład urząd posiada jakiegoś rodzaju dane, tak? I ta osoba może wykorzystać u siebie te dane. Mówimy dużo o danych, które są w posiadaniu samej administracji samorządowej, bo są gdzieś przy okazji różnych procesów, które tam się dzieją, generowane, ale te modele i mapy, o których mówimy, korzystają też z danych satelitarnych, komercyjnych. Czy tutaj też widzisz w
ciągu ostatnich dekad rozwój i jakby na czym on polega, na czym tutaj technologia jakby w dostarczaniu tych danych satelitarnych czy lotniczych polega? Przede wszystkim z wzrostem jakości tych danych. Ja miałem przyjemność pracować w firmie, która dostarczała zdjęcia z satelity Ikonos i wtedy zobrazowania piksel był wielkości około 400 cm. Aktualnie zdjęcia lotnicze, no to są kilka centymetrów rozdzielczości. W związku z tym możemy na tych zdjęciach lotniczych zobaczyć wszystko tak naprawdę. Jeżeli chcemy lepszą dokładność, możemy wykorzystać zdjęcia z drona, tak? I to jakby nie ma ograniczeń w zasadzie, jeżeli chodzi o... Znaczy technologicznie są, natomiast nie są potrzebne dużo lepsze dane. Mamy scanning laserowy, tak? Zarówno lotniczy, jak i naziemny. To te dane też są wielkim źródłem czego informacji. się wykorzystuje tak? scanning laserowy? Chociażby do tworzenia tego cyfrowego bliźniaka, tak? To potrzebujemy jeżeli chcemy bardzo precyzyjny model miasta na przykład, to możemy wykorzystać On scanning. pomaga zobaczyć trójwymiarowo obiekty. Pomaga stworzyć takie trójwymiarowe obiekty z przestrzeni rzeczywiste, tak? Obserwowanie takich. No, mamy dokładność milimetrową wtedy już, jeżeli mówimy o scanningu laserowym, na przykład naziemnym, tak? Może jakby do tworzenia cyfrowego bliźniaka miasta to nie jest zbyt potrzebne, natomiast jeżeli na przykład mówimy o zachowaniu zabytków, tak, no to już wtedy scanning bardzo precyzyjny jest bardzo istotny, tak? Chociażby robiony wewnątrz budynku. No właśnie, bo jakby to też pokazuje, że bardzo często ograniczeniem nie są dane, tylko tak naprawdę nasza wyobraźnia, jak połączyć te, które istnieją w różnych źródłach. I jakie wnioski z tego wyciągać przede wszystkim. Trochę odchodząc od tego tematu ściśle związanego z wykorzystaniem GIS-u w administracji samorządowej, myślę, że już powiedzieliśmy sporo. Wiem, że ty w swoim doświadczeniu zawodowym masz również doświadczenie wykorzystywania systemów informacji geograficznej poza administracją samorządową. Jak mi opowiedziałeś o tym, że brałeś udział w projektowaniu symulatora lotów F-16, to pomyślałem sobie, że to jest bardzo ciekawe zastosowanie GIS-u. Opowiesz o tym trochę więcej? Tak, no to była moja pierwsza praca. W momencie, jak kończyłem studia na Uniwersytecie Wageningen, GIS to było coś, co jak tłumaczyłem znajomym, czym się zajmuję, to nikt nie wiedział, czym się zajmuję i zawsze to było jakimś tam problemem. Wtedy jeszcze nie było kierunku w Polsce, który nazywałby się System Informacji Geograficznej, w związku z tym była taka jakaś nowość, natomiast Polska brała wtedy udział w zakupie samolotu F-16 dla polskich sił zbrojnych. No i miałem przyjemność pracować przy wytwarzaniu sumatora lotu dla samolotu F-16 jako swoją pierwszą pracę. Wspominam do tej pory z łezką wokół jako bardzo ciekawy temat. No wiadomo, że do symulatora lotu, takie mamy gry, tego typu zabawy, no to tutaj wiadomo, że do symulatoru dla rzeczywistych zastosowań ten model musi być rzeczywisty, to znaczy musi być odzorowanie, w tym wypadku Polski, takie, które umożliwia pilotom uczenie się na rzeczywistym terenie, przemieszczania po kraju, ale też lądowania na rzeczywistych lotniskach, na których te samoloty mają ćwiczyć, mają lądować w rzeczywistości potem, tak? W związku z tym, no moja praca polegała na wytworzeniu modelu trójwymiarowego. Polski, w różnych dokładnościach oczywiście. Wiadomo, że na tych terenach, gdzie te samoloty latają wyżej, ten model nie musi być aż tak dokładny. Natomiast tam, gdzie latają niżej, te modele były bardzo, bardzo precyzyjne, łącznie z drogami kołowania, budynkami i tak dalej, które wszystkie są bardzo precyzyjnie odwzorowane, jak na tamten czas. Tak? No to zapewne jakby w tych zastosowaniach ta technologia też jakoś poszła do przodu, ale co jest źródłem informacji dla takiego modelu? Znaczy na podstawie czego tworzy się ten model wirtualnego kraju, tak? W tamtym wypadku to były zdjęcia satelitarne i model terenu, cyfrowy model terenu, jak też nasze pomiary na lotniskach, tak? Czyli jechaliśmy w teren, robiliśmy zdjęcia lotnisk wojskowych i potem na podstawie tych zdjęć modelu robiliśmy budynki trójwymiarowe i też same infrastrukturę, czyli pasy, drogi kołowania. Wszystko trzeba było odzorować dokładnie tak, jak to jest w rzeczywistości. Miałeś możliwość porozmawiania z pilotami o ich wrażeniach? Tak, mieliśmy możliwość brania uwag od pilotów, wtedy też dowiedziałem się, w jaki sposób to będzie wykorzystywane, tak? Masę elementów, które z mojego punktu widzenia wydawały się zbędne, były bardzo istotne dla pilotów, bo piloci oprócz tego, że korzystają z nawigacji, latają, jak to się ładnie mówi, po meblach, czyli po elementach infrastruktury, które istnieją w rzeczywistości, czy jakieś charakterystyczne budynki, sieci energetyczne. W związku z tym wiedzą, że jak widzą taką sieć energetyczną, to nawet nie muszą patrzeć na
nawigacji, jakbym to powiedział, tylko przy tym elemencie należy wykonać jakiś manewr, tak? Bo to jest element, który jest bardzo charakterystyczny i bardzo widoczny. Tak? I wtedy to była wskazówka dla ciebie czy waszego zespołu, że ten element też powinien się znaleźć Być lepiej zwizualizowany, tak? Oczywiście za tą wizualizacją taką rzeczywistą idą kolejne rodzaje wizualizacji, czyli wizualizacja radarowa, to wszystko, co widoczne jest w elementach samolotu, wizualizacja termalna w niektórych wypadkach, tak? Czyli w jaki sposób się zachowują różne materiały pod wpływem temperatury na przykład, tak? A sam miałeś okazję przy takim symulatorze usiąść i sobie zobaczyć? Miałem okazję testować, znaczy dla, że tak powiem, młodego człowieka to jest bardzo fajna zabawa, bo płacą nam za to, że gramy sobie w grę i to jeszcze na rzeczywistym urządzeniu, czyli w symulatorze, którym jest normalną kabiną samolotu. Natomiast tak, bardzo fajna sprawa. Po pewnym czasie przestałem grać w gry, tak? Jeżeli już był zbyt dużo tego symulatora, to też jest męczące na dłuższą metę. Mhm. No w każdym razie brałeś udział w projektowaniu takiej, można powiedzieć, profesjonalnej gry, takiej, która miała odwzorowywać rzeczywistość. No jak widać, GIS ma tutaj mnóstwo zastosowań. Teraz zajmujesz się tym zastosowaniami samorządowymi, ale okazuje się, że one też jakby znajdują się w innych sektorach. Krzysztofie, bardzo ci dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę i za opowiedzenie o swoich doświadczeniach. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję.